Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że od tej pory, kiedy będę mówił o rzeczach, które mówią hejterzy, będzie pojawiać się ten obrazek. Zaginiony świat, Park Jurajski. To dobry film. Podobnie jak pierwsza część, jest lepszy niż książka. Szczególnie, że druga książka Michaela Crichtona została wręcz wymuszona, żeby po prostu Steven Spielberg miał materiał na sequel. No i cóż, filmowy sequel wyszedł lepiej. Chociaż według mnie tytuł powinien brzmieć Park Jurajski, Zaginiony świat. To po prostu brzmi lepiej. Obecnie wydaje się, jakby to był sequel filmu Zaginiony świat. Ten film wprowadza nową wyspę, która jest bardzo fajna. Lubię to, że wygląda na taki prehistoryczny, sekwojowy las. No i oczywiście na nowej wyspie mamy nowe dinozaury. Mamy pachycefalozaura, parazaurolofa, mamenchizaura, czyli chyba najbardziej niedocenianego dinozaura w całej serii. No i oczywiście sławnego stegozaura. Co ciekawe, z tego co wiem, Steven Spielberg nawet dostawał listy od dzieci, które prosiły go o to, aby dodał stegozaura do drugiego filmu. No i Spielberg to zrobił. W tym filmie mamy również rodzinę T-Rexów, która jest bardzo fajna. Bardzo lubię design Buck T-Rexa. Ma bardzo ładny zielony kolor, no i jeszcze te blizny na pysku. To w sumie mój ulubiony design T-Rexa z całej serii. Po prostu wygląda niesamowicie. Również bardzo lubię dźwięki, które wydaje mały T-Rex. Nowe raptory z tygrysimi paskami są spoko. No i lubię to, że w zasadzie raptor w tej scenie próbuje w taki ptasi sposób dostać się do auta. Jakby próbował rozbić tą szybę dziobem, jak ptak. No i to jest bardzo fajne, bo ptaki to też dinozaury, jakby ktoś nie wiedział. Roland po prostu jest badassem. Cancel that order. What? Why? Okay. No i ten sequel ma jaja, żeby pójść nową drogą i zamiast przywrócić trójkę głównych bohaterów z pierwszego filmu, przywraca tylko Iana, no a poza tym dodaje nowe postaci. Żaden inny sequel by tego nie zrobił, na pewno nie w latach 90. W każdym innym sequelu główni bohaterowie by powrócili. Tutaj powraca tylko jeden. I cóż, to działa. Swoją drogą już w tym filmie możemy zobaczyć, że Ian nie lubi tego całego pomysłu, żeby przywracać dinozaury do życia. Ogólnie film jest dobry, ale nie mogę być nieuczciwy w recenzji. I muszę to powiedzieć. Wiem, że pewnie mnie znienawidzicie, ale The Lost World to dobry film, ale ma najwięcej wad z całej serii. Tak, dobrze słyszeliście. Ten film ma najwięcej wad z całej serii. O ile The Lost World jest świetny od początku aż do sceny polowania na dinozaury. Ogólnie jest dobrze napisany, choreografia jest dobra, ale środkowa część tego filmu jest po prostu średnia. Jasne, mamy kilka fajnych scen, jednak pomiędzy nimi mamy mieszaninę niewykorzystanych okazji, scen, które są fajne, ale głupie, scen z za szybkim pacingiem, scen, które dzieją się za szybko po prostu oraz scen, które mają średnią choreografię. Innymi słowy, scen, które mogły i powinny zostać zrobione o wiele lepiej. Wbrew pozorom takich scen jest naprawdę dużo. Chociażby scena, w której raptor ryczy i wskakuje na Sarę, a mimo to nikt go nie zauważa, dopóki Sara nie upada. Eddie, który mówi, że stegozaury odchodzą i to nie jest pokazane, w sensie show don't tell. Mogli nam po prostu pokazać scenę, w której stegozaury odchodzą. T-Rexy zrzucają przyczepę, jednak wtedy ich nawet nie widzimy, w sensie widzimy tylko samo uderzenie w przyczepę, nie widzimy głowy T-Rexa. Widać ogólnie, że chcieli trochę przyoszczędzić na niektórych scenach. Poza tym T-Rexy zrzucają przyczepę do połowy i odchodzą, a potem wracają. Powinny ją zepchnąć raz a dobrze. Mamy również chociażby scenę, w której gość krzyczy, zanim jeszcze raptor się pojawi, albo scenę, w której AJ krzyczy, żeby nie wbiegać w wysoką trawę, po czym sam w nią wbiega. I tak można by jeszcze długo wymieniać. Tego jest zdecydowanie więcej niż w innych częściach. I o ile w innych częściach też zdarzały się sceny, które mogły nie mieć sensu, to zdarzały się 2, może 3 razy w filmie i to w dalekich odstępach. Tutaj są one bardzo blisko siebie i zdarzają się prawie cały czas w drugim akcie, do tego stopnia, że ty nie możesz ich zignorować i chcąc nie chcąc zwracasz na nie uwagę.
Szczerze, The Lost World jest najmniej idealnym filmem z całej serii. Czy to znaczy, że jest zły? Nie. Podczas oglądania widzisz, że ta środkowa porcja filmu nie pasuje do reszty i mogła zostać zrobiona o wiele lepiej, ale wciąż jest okej i jesteś w stanie czerpać przyjemność z jej oglądania, ponieważ jest wypełniona fajnymi kwestiami, śmiesznymi kwestiami oraz dobrymi efektami specjalnymi. No i oczywiście dinozaurami. W końcu masa stworzona w większości z dobrych elementów wciąż jest dobra. Ten film cię nie obrazi i żadna, nawet najgłupsza scena nie jest aż tak głupia, żeby widz musiał wyłączyć mózg i kompletnie nie zadawać pytań. The Lost World to przyzwoity sequel. Czy zasłużył na nominację do Złotej Maliny? Zdecydowanie nie. Ogólnie nie zasłużył na hejt, chociaż i tak dostał najmniej hejtu ze wszystkich sequeli. I nawet niektórzy hejterzy sequeli lubią ten film i uważają, że jest dobry. I to właśnie pokazuje, jak dziurawa jest ich logika. Ponieważ, owszem, The Lost World jest dobry, ale pozostałe sequele są lepsze, a oni ich nienawidzą. Tak szczerze to żaden sequel nie zasługuje na hejt. W tym filmie mamy również dużą ilość dobrych scen. Na przykład scena w wysokiej trawie. Ten film miał kilka fajnych usuniętych scen, jak na przykład scena wprowadzająca Rolanda Tembo. Normalnie w filmie on po prostu pojawia się pierwszy raz podczas polowania na dinozaury, a ta scena wprowadzała go w fajny sposób na początku filmu. Albo scena, w której T-Rex rozwala ścianę i patrzy się na rodzinę, która zasłania swoje dziecko, też była bardzo dobra, bo obecnie w filmie po prostu mamy cięcie i to jest po prostu za szybkie. A ta scena nie dość, żeby pasowała, to jeszcze wyjaśniłaby, co się stało z rodziną w tym filmie oraz pokazałaby jeszcze bardziej rodzicielski instynkt T-Rexów. Wiecie, no bo T-Rex by zauważył, że te osoby po prostu chcą ochronić swoje dziecko, a on wie, jak to jest mieć dziecko, no i odszedłby po prostu. Ta scena byłaby fajna i jeszcze wzmocniłaby wiadomość: dinozaury to nie potwory, tylko opiekuńcze, majestatyczne stworzenia. Były również inne sceny, jak na przykład scena pokazująca, w jaki sposób mały T-Rex złamał nogę, albo dodatkowe sceny sabotażu, ale tak szczerze, one popsułyby flow tego filmu, który w drugim akcie i tak był średni. Usunięta scena z Peterem Ludlow też była bardzo fajna, dialog był dobrze napisany, ale rozumiem, czemu ją usunęli. W sensie, to przejście pomiędzy scenami nie jest nawet w połowie tak fajne, jak to przejście pomiędzy scenami. Poza tym 12 milionów za Roberta Molduna to za mało. On jest warty więcej niż Gennaro oraz Arnold. Sara jest fajną postacią. Bardzo lubię to, że w zasadzie fotografowała drapieżniki w Afryce, a teraz została wysłana, aby fotografować dinozaury. No i ludzie czasem mówią, że jest wkurzająca, że jej decyzje były głupie, mimo iż w całym filmie podjęła tylko jedną głupią decyzję. Mianowicie postanowiła zatrzymać kurtkę poplamioną krwią małego T-Rexa w namiocie. To nie mogło się dobrze skończyć. Owszem, przyniesienie małego T-Rexa do przyczepy było głupie, ale to był pomysł Nika. Sabotaż tak samo. Sarah Harding naprawdę była fajną postacią, no i mam nadzieję, że powróci w Dominion. Ona naprawdę nie zasługuje na ten hejt. A propos, jak już rozmawiamy o Niku Van Owenie, no to według mnie to by miało więcej sensu, gdyby on podrzucił tą kurtkę z krwią do namiotu. Sarah na przykład celowo ją wyrzuciła, żeby nie zwabić T-Rexa, a on na przykład myślał, że ją zgubiła i podrzucił jej do namiotu. To by miało więcej sensu. Swoją drogą potem Nick w ogóle gdzieś znika, w San Diego już go nie ma. Po prostu po tym, jak odlecieli helikopterem, to Nick znika z filmu. I nigdy nie jest wyjaśnione, co się z nim stało. Animatroniki są bardzo dobre, a CGI, cóż, wygląda lepiej niż w pierwszym filmie. Ja wiem, że hejterzy mówią: w sequelach CGI wygląda źle, a pierwszy Park Jurajski wygląda najlepiej. Ale szczerze, CGI w tym filmie wygląda lepiej niż w pierwszej części. Tym razem nawet krew jest czerwona, a nie różowa. Jeśli chodzi o cieniowanie, to wygląda trochę jakby T-Rex lewitował centymetr nad ziemią, ale tak poza tym wygląda bardzo realistycznie. A przypominam, to był rok 1997. Ta scena, w której Kelly zabija Raptora, jest taka głupia. Ta scena jest okej. Przyznaję, to, że Raptor nabił się na drewniany pal, jest głupie, ale sam fakt, że Kelly kopnęła Raptora, nie jest głupi. Szczególnie, że to, że ćwiczy akrobatykę, zostało wspomniane wcześniej w filmie. Aha, i jeśli się zastanawiacie, dlaczego wskoczyła tutaj jeszcze
zanim Raptor się tu pojawił, no to cóż, musiała zbudować momentum. Gdyby go po prostu kopnęła, to nawet nie przebiłby ściany. Wkurzyłby się i skoczyłby na nią. Poza tym ten Raptor powinien tutaj wydawać dźwięki, zaryczeć albo przynajmniej się poruszyć, nie tak, że stoi w miejscu jak kamień i czeka. W tej scenie, gdzie główni bohaterowie zwisają z klifu, przydałby się build-up, zanim Sara spada na szkło. Jakby ta scena trwała trochę dłużej, no i na przykład, nie wiem, zostałby dodany dramatyczny dźwięk, zanim Sara spada, no to ta scena byłaby lepsza. Poza tym ktoś powinien wspomnieć, że Eddie zginął, no bo główni bohaterowie po prostu o nim zapominają, no a poświęcił się dla nich. Swoją drogą szacunek za to, że wyjaśnili, jak działa mechanizm lizynowy. W sensie, w pierwszym filmie mamy powiedziane, że dinozaury są genetycznie zmodyfikowane i jeśli nie zostanie im dostarczona lizyna, to po pewnym czasie umrą. I tutaj mamy w zasadzie wyjaśnione, dlaczego zwierzęta nie umierają. Po prostu roślinożercy jedzą rośliny bogate w lizynę, a mięsożercy zjadają tych roślinożerców. Wielki plus za to, że to wyjaśnili, bo po prostu mogli to olać i stwierdzić, tam i tak nikt o tym nie będzie pamiętał, ale tego nie zrobili. W zasadzie to wytłumaczyli. W tym filmie jest dość dużo scen, które dzieją się za szybko. Jednym z przykładów może być scena, w której Dieter Stark odchodzi 5 metrów od obozu, razi Kompsognata prądem i nagle nie może znaleźć drogi do obozu. Zaczyna krzyczeć, że się zgubił i nikt go nie słyszy. Jasne, jeden gość ma słuchawki, ale 2 metry dalej są inne osoby, które nie powinny mieć problemów z usłyszeniem go. Poza tym Dieter musi mieć naprawdę okropną orientację w terenie, skoro nie jest w stanie trafić do obozu, mimo iż obóz jest zaraz za nim. Jakby wyciąć to, że krzyczy i nikt go nie słyszy i trochę lepiej rozpisać to, że on się zgubił, to ta scena byłaby lepsza. Ej, ale przecież jego śmierć jest taka głupia. On został zabity przez takie małe dinozaury. Nie. Kompsognaty przegryzły mu tętnicę. Małe stworzenia też potrafią być niebezpieczne, szczególnie jeśli są szybkie. Poza tym w tym filmie kompsognaty dodatkowo mają truciznę, która wywołuje strach. Scena śmierci Dietera jest akurat jedną z lepszych scen w filmie. Kolejny przykład takiej za szybkiej sceny to ta scena. W sensie oglądając ma się wrażenie, że Sara oraz Kelly zostały rzucone razem z namiotem. Powinna tam być krótka scena, w której w zasadzie widzimy jak wychodzą, a raczej wybiegają z namiotu. Tak samo na przykład Ian Malcolm wchodzi do jaskini zaraz po tym jak T-Rex stamtąd odszedł. Jeszcze chociażby w tej scenie wydaje się jakby Ian Malcolm nie zdążył wsadzić nóg do samochodu. W sensie wydaje się jakby zostały przygniecione drzwiami. Niektóre sceny dzieją się za szybko i to nawet nie jest problem pacingu, a bardziej tego w jaki sposób zostały nakręcone albo zedytowane te sceny. Ale jak pewnie zauważyliście, do tej pory jeszcze nie wspomniałem o zakończeniu tego filmu. To dlatego, że cała scena w San Diego od początku aż do końca to jest najlepsza scena w całej serii. Jest ikoniczna, pełna akcji, dobrze napisana, no i ja naprawdę bym się nie spodziewał, że taka scena pojawi się w tej serii tak szybko. W sensie to jest scena, w której dinozaur atakuje miasto. Normalnie coś takiego spodziewałbym się zobaczyć najwcześniej w 3. filmie, a to dostajemy już w 2. filmie. I to jest niesamowite. Swoją drogą oryginalnie zakończenie miało być inne. Film miał się skończyć sceną, w której Ian, Kelly, Sara oraz Nick odlatują helikopterem po ataku pteranodonów. Również w tej wersji Roland Tembo nie uśpił T-Rexa, a Peter Ludlow zginął w inny sposób. Jednak Steven Spielberg stwierdził, że scena, w której T-Rex atakuje San Diego, będzie bardziej pasować jako zakończenie. I miał rację. Niektórzy mówią, że ta scena wydaje się być rozegrana za szybko i nie pasuje do reszty filmu, przez to, że Spielberg dodał ją do scenariusza w ostatnim momencie, jednak to nie jest prawda. Ta scena jak najbardziej pasuje do reszty filmu, pacing jest taki jaki powinien być od początku i ogólnie ta scena jest o wiele lepsza niż 2. akt. Tak szczerze, ta scena jest tak dobra i przyjemna do oglądania, że jestem w stanie wybaczyć każdą niewykorzystaną okazję oraz głupią scenę z 2. aktu. Ta scena sprawia, że ten film jest w 100% wart obejrzenia. Samo zakończenie jest satysfakcjonujące i po prostu świetne. Gdyby 2. akt był napisany tak dobrze jak ta scena, to byłby to najlepszy sequel w historii. Nawet lepszy od 1. filmu. Po prostu byłby to idealny film. Bez tej sceny film byłby po prostu średni. Obecnie jest to dobry sequel, który warto obejrzeć.
I ja nie mówię tego z perspektywy fana, tylko z krytycznego punktu widzenia. Zresztą jak w każdej recenzji na moim kanale. A jeśli się zastanawiacie, co zabiło załogę, był to T-Rex. Clayton Fiority zrobił film, w którym bardzo dobrze to wyjaśnił. Przyznaję, scena z ręką jest trochę głupia, w sensie przynajmniej ręka powinna mieć mocniejszy uścisk, żeby nie spadła. Swoją drogą nazwa tego statku jest nawiązaniem do statku z King Konga i ogólnie cała scena w San Diego to jest taki trochę film z Godzillą, tylko na nieco mniejszą skalę. I to jest fajne, ponieważ kiedy wielkie kaiju rozwalają miasto, to najczęściej po prostu rozwalają budynki i tyle. A tutaj możemy sobie pozwolić na przykład na T-Rexa, który niszczy autobus, albo sygnalizację świetlną i to jest super. Zastanawia mnie tylko, jak próbowali to zatuszować. Swoją drogą ci Japończycy to mają pecha. Uciekli z Japonii przed Godzillą, a teraz uciekają przed T-Rexem. Głównym złoczyńcą w tym filmie jest Peter Ludlow, czyli siostrzeniec Johna Hammonda, który teraz dowodzi InGen. I chce przetransportować dinozaury do Zoo w San Diego, aby zarobić hajs. I ta motywacja jest okej. Jednak John Hammond wiedział, jak siły natury mogą być nieprzewidywalne. I dlatego zrobił park na wyspie. Ludlow tego nie rozumiał i to ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Lubię to, że w tym filmie życie rozkwitło na opuszczonej wyspie. Dinozaury były w stanie się zaadaptować do życia na wyspie, a w Dominion ludzie będą musieli zaadaptować się do życia z dinozaurami. Od samego początku przesłaniem tych filmów było: życie znajdzie jakiś sposób. A teraz oczywiście dinozaury są złe, to są potwory. W Dominion ludzie powinni je rozstrzelać i tyle. Swoją drogą w tym filmie pojawia się również drugi najbardziej ikoniczny utwór z całej serii. Oraz nowy ryk T-Rexa. A co ciekawe, w Jurassic World mamy nawiązania do tego utworu z The Lost World. Oraz w sequelach, w większości przypadków, ryk T-Rexa to jest ryk z The Lost World. A nie z pierwszego filmu. Nie wiem, czy stracili prawa do tego ryku, raczej wątpię. Czy po prostu chcą, aby pierwszy film był wyjątkowy, ale powinni użyć klasycznego ryku przynajmniej raz w Dominion. The Lost World to nie jest zły film. To nawet nie jest film tak zły, że aż dobry. To jest po prostu dobry film. Chociaż kilku scen w nim brakuje i niektóre sceny mogły zostać zrobione lepiej, ale i tak jest to dobry film. Zdecydowanie nie jest to najgorszy sequel w historii. I tak szczerze, ten film najbardziej zasługuje na specjalną edycję. Jakby ten film dostał lepszy editing i kilka dodatkowych scen w tej specjalnej edycji, to ten film byłby idealny. Chociaż to się pewnie nigdy nie stanie. Ale wciąż jest to dobry film. Swoją drogą ciekawi mnie, co sprawia, że hejterzy nienawidzą tego filmu. No bo większość osób, poza trollami, oczywiście ocenia filmy po tym, czy im się podobały, czy nie. Nie wszystko musi mieć sens. Dla nich ważne jest to, żeby film przyjemnie się oglądało. Przykładem może być chociażby film To 2017. To jest ogólnie okej film. Niektóre rzeczy naprawdę nie mają sensu, zresztą zrobię o tym film, ale ludzie go lubią. Innym przykładem może być Venom, który jest beznadziejnym filmem. Ma bardzo dużo idiotycznych scen, które nie mają sensu, ale ludzie, którzy nie rozumieją postaci Venoma, go lubią. Jednak w tym wypadku ludzie nie ignorują błędów i nie skupiają się na tym, że film przyjemnie się ogląda, bo ten film przyjemnie się ogląda, tylko po prostu uznają, że ten film jest zły i tyle. I to jest bardzo dziwne. Zresztą ci sami ludzie uważają, że Avatar jest bardzo dobrym filmem, mimo iż ma bardzo duże dziury fabularne, ale ci ludzie uważają, że jest to arcydzieło, bo ma ładne CGI. Serio? Hejterzy tego filmu chyba są najdziwniejszym rodzajem hejterów sequeli. Podsumowując, The Lost World to dobry film. Moja końcowa ocena to 6 na 10.